takie mydło z taką wodą. Dziś taki zestaw. Mydło prezentuję Wam po raz trzeci. Tym razem będzie to mydło razem z brzytwą. Było prezentowane z maszynką na żyletki, potem wystąpiło razem z Kamisori, a teraz będzie razem z ciekawą brzytwą, z bardzo starą brzytwą wiekową, którą Wam za chwilę pokażę. I dzisiaj premiera pędzelka. Będzie to pędzel Semogi, świnka o pięknych blond włosach. Pędzel już jest namoczony. Taki pędzel, o którym Wam za chwilę powiem. Mydło możecie zobaczyć na sklepie producenta myblacksheep.pl bądź na dwaostrza.pl. Tam są dostępne. Tam też są szczegółowo opisane właściwości mydła, zapach na stronach. Na tych stronach, które Wam teraz podpowiedziałem. Mydło użyte 2 razy. Teraz to będzie trzecie użycie. Chciałbym, żeby te testy, jeśli chodzi o ilość użytego mydła, były zbieżne, żeby warunki były podobne. Nie używam pre-shave'u. Mydło pakuję do miski. Od pani Wioli mydło jest bardzo miękkie, bardzo miękkie, plastyczne, takie dosłownie jak, można powiedzieć, jak krem. Daje się łatwo rozsmarować. Dobra, to co mi zostało, na palcach mam tutaj jeszcze, żeby wykorzystać wszystko, leci w ten knot ze świńskiego włosia. Końcówki w tym pędzlu są już, z tego co zdążyłem się przyjrzeć, są już podwojone, a nawet potrojone. Knot 22 mm i loft 55 mm wysoki. Taki pędzel, można powiedzieć, z węzłem jak najbardziej uniwersalnym. Jest to według producenta Semogi, portugalskiego producenta, jest to włosie typu ekstra. Nie wiem w czym rzecz. Fajna rączka akrylowa. Spójrzcie, widać gdzie zatopiony jest knot. Rączka ze świetnej jakości akrylu. Może tak, żeby się jeszcze odbiło w świetle lampy. Tak wyglądający pędzel z pierścieniem. To jest też znak charakterystyczny dla tej marki. A miska od pani Wioli. Proszę, jak się rozsmarował ten krem. Dodaję wody i stopniowo będę wyrabiał pianę. Dzisiaj jest golenie z piękną brzytwą. Za chwilę Wam pokażę. Tylko wstępnie już tutaj wbiję mydło w knot. Mydło, krem. Zapach, właściwości. Odsyłam Was do poprzednich filmów niedaleko. Możecie się zapoznać. Tam bardziej szczegółowo mówię o zapachu, tak jak ja odbieram ten zapach, jak ja odbieram zapach tego mydła. Proszę. I woda. Dzisiaj pierwsze użycie pędzla ze świńskiego włosia. Postanowiłem trochę wrócić pamięcią i wrócić do pędzli, żeby mieć chociaż jeden taki w zestawie z tymi pędzlami, które mam. Nie mam ich wiele. A świnka, proszę. Świnka pomału już się najada tym mydłem. Dodaję stopniowo wody. Za chwilę przejdę do pędzlowania twarzy. Nie użyłem pre-shave'u, tak jak w poprzednich filmach. Ja nigdy nie miałem tych pędzli ze świńskiego włosia w życiu wiele, ale nigdy, czy innych też. Miałem jeden syntetyczny, nawet też Simpsona Trafalgar T3. Użyłem kilka razy. A świńskie włosie, ja nigdy nie bawię się w przełamywanie włosia. Nigdy tego nie robię. Moim zdaniem pędzel
po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu użyciach sam knot się rozłoży. Patrzcie, jaka ładna piana powstała. Z tego węzełka 22 mm. Ładny, zgrabny pędzel. Przechodzę na twarz. Jak widać, pędzel sobie radzi całkiem fajnie. Pierwsze użycie, spójrzcie, bez przełamywania. Nie zamrażam knota, nie wycieram specjalnie knota wielokrotnie czy przez długi czas w ręcznik. Moim zdaniem to szkoda zabawy. To jest oczywiście moje zdanie, a kto sobie przełamuje knot, kto chce się z tym bawić, jak najbardziej niech sobie przełamuje. Ja tego nie robię. Myślę, że piana jest odrobinę za gęsta. Dodałem do miski jeszcze trochę wody, żeby tą pianę nieco rozwodnić, ponieważ to będzie piana pod brzytwę i musi być dobrze śliska. Rączka, jak widać, ona jest akrylowa, ale daje się fajnie chwycić, ponieważ tutaj jest szersza, na końcu jest szersza, więc nawet mając mokre ręce, zobaczcie, mokre ręce daje się dobrze trzymać. Widzicie ten uchwyt? Dzięki temu, że jest szerszy u podstawy, daje się łatwo utrzymać. Moim zdaniem, medal z piany musi być. Moim zdaniem, jeśli chodzi o rączki, właściwie we wszystkich pędzlach z Semogi, z jakiego by nie były zrobione tworzywa, to moim zdaniem są naprawdę przemyślane, jeśli chodzi o ergonomię. To jest moje zdanie. Teraz dodałem wody, jest jeszcze lepiej. Wiadomo, że dobre pędzlowanie to jest podstawa golenia, kochani. Widzicie, mokre, całkowicie rączka daje się dobrze trzymać w garści, nie ma problemu. Ale ją tu troszkę zmyję wodą do następnego użycia. Dobra. Brzytwa. To jest brzytwa z ciekawą historią. Z tego, co się doszukałem, to ona została wyprodukowana, została zrobiona na początku bądź w połowie XIX wieku. Więc to jest wiekowa brzytwa. Brzytwa o ciekawej konstrukcji. Jest to taka konstrukcja stara, gdzie zaczynano od klina, gdzie te pełne drążenia były później wykonywane na brzytwach, a to jest brzytwa, która wygląda tak. I to jest brzytwa mająca 8 cm długi blank, długą krawędź tnącą, no taki długi blank. Brzytwa bez stabilizatora, a sam szlif, kochani, geometria to jest klin. Brzytwa jest lekko uśmiechnięta, jak widać to na załączonym obrazku. I tutaj mamy na półce John Barber i mamy cyrkiel oraz przymiar kątowy. To jest znajomy znak. Ci, co wiedzą, to wiedzą. A z drugiej strony szyjki nie ma nic. I tutaj mamy czoło, mamy, kochani, barberskie. Tak wykonane. Lekko uśmiechnięta brzytwa o takim szlifie. Ten blank, no nie cała brzytwa z okładkami, blank został podarowany przez Roberta dla Michała, dla Mokasyna 86, a okładki do niej dorobił T800 Leszek. Tak to teraz wygląda. Spójrzcie, tak się prezentuje brzytwa, lekko uśmiechnięta John Barber. Brzytwa tak wyglądająca. Zobaczcie, ogon nie jest mocno zawinięty, tylko jest bardziej prosty. To też cechowały pierwsze brzytwy, cechowały się taką geometrią. Tak wygląda. Pięknie zachowana brzytwa.
ze szlifem właśnie takim klinowym. Brzytwa jest prościutka, prosty grzbiet. Bardzo dobrze zachowana krawędź tnąca, kochani. I tutaj na krawędzi tnąca jest tego, co czuję na paznokciu. Przesuwając po tym krótkim paznokciu, nie ma ani jednego wyszczerbienia. Tak można sprawdzić bez optyki, czy mamy całą krawędź tnącą, czy jest nieuszkodzona gdzieś. Golimy się, bo szkoda czasu. Gąbka w pogotowiu. Ja tą brzytwę wecowałem, tylko nie ostrzyłem jej. Nie wiem, kto ją ostrzył. Czy Michał, czy Leszek. Golimy się. Taki długi blank zbiera od razu dużo. I tutaj po zgarnięciu piany jest podobnie. Poślizg jest taki, jak już wspomniałem wcześniej, możliwe, że do poprawy, ale zmiękczenie zarostu jest jak najbardziej dobre. Brzytwa o takim szlifie jest prawie jej nie słychać, ponieważ ten blank jest gruby. Brzytwa z początków bądź z połowy XIX wieku. Taka leciwa brzytwa zachowała się w takim stanie, patrzcie. John Barber, masoński znak na puncy, nabity na szyjce jako punca. John Barber i tyle tylko informacji byłem w stanie zebrać. Może ktoś w komentarzu napisze ktoś, kto wie więcej na temat tej brzytwy. Brzytwa z kolekcji mokasyna, a moja wiedza na jej temat jest znikoma. Tylko tyle, że dowiedziałem się, że mniej więcej w jakim przełomie wieków ta brzytwa została zrobiona. 8 cm długość krawędzi tnącej. To jest po prostu... I zobaczcie, jaka jest pięta. Pięta nie jest mocno ścięta, tylko jest taka bardziej kanciasta. Brak stabilizatora. No przy takiej geometrii stabilizator jest niepotrzebny w ogóle. Szczerze mówiąc, to lubię golić się brzytwami o takim szlifie, bo są przyjemne w odbiorze, przyjemne w goleniu. Na temat mydła, jak już wspomniałem, dokładnie powiedziałem na poprzednich 2 odcinkach. Zapraszam, kto nie widział, zapraszam, żeby obejrzeć. I przy okazji zasubskrybować kanał. I zobaczcie, tradycyjne golenie. Brzytwa, która ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Goli mnie teraz współcześnie, w XXI wieku. Mogę się ogolić. Przetrwała tyle lat, tyle goleń. I tutaj nie ma żadnego ubytku, żadnej wklęsłości w blanko, bo w niektórych starych, cienkich brzytwach bywa czasami tutaj od wecowania ubytek, a tutaj jest ta krzywizna, uśmiech. Oj, zaczepiłem palcem. Nic się nie stało. Uśmiech z daleka teraz. Uśmiech jest taki sam na ostrzu, jak i taki sam na grzbiecie.
Z brzytwą jest często tak, że się nie poczuje, kiedy się skaleczy. Kiedy uczyłem się golić brzytwą, za którymś tam pierwszym, drugim czy trzecim razem ściąłem sobie tutaj z tej kości skroniowej, z kości policzkowej, ściąłem sobie skórę wielkości paznokcia. Do tej pory mam tutaj bliznę, jest inny kolor skóry. Ścięłem i dopiero jak już zobaczyłem ją na blanku, to zobaczyłem, że płynie krew z rany. Także moja nauka golenia też nie obyła się bez skuchy, bez takiej awarii. I do tej pory jeszcze widać tutaj trochę inny kolor skóry. Golenie brzytwą. A kiedy ten uraz nastąpił, nie poczułem tylko szczypanie po czasie, ale już tego naskórka już nie było. Ale jak widać, po brzytwie goli się bardzo dobrze. Proszę. Taka piana. Może jeszcze bardziej rozpracuję tą wodę, którą tutaj dodałem, jeszcze jak robiłem pianę. Zmiękczenie zarostu bardzo fajne. A pędzel, zaraz zobaczymy, jaki ma backbone, jaką ma tą sztywność tego knota. Jak widzicie, 22 mm pędzelek. Fajnie daje sobie radę. Jest wypełniony całkowicie pianą i tą pianę bardzo dobrze oddaje. Knot nie jest bardzo ścisły. Zaraz zobaczymy, bo sam jestem ciekaw. Knot, jak patrzyłem, suchy knot nie jest bardzo ścisły, więc ta retencja, oddawanie piany jest jak najbardziej fajne. Widzicie? Daje się dobrze ścisnąć. Tutaj węzeł. Węzeł to nie jest taki kołek, on jest, jak widzicie, daje się bardzo ładnie ścisnąć i oddaje w ten sposób pianę. Jest w sam raz upakowanie i w sam raz taka retencja jest idealna. Dobrze odda również tą pianę, którą w sobie zgromadził. Widzicie, tutaj jest świński knot. Przypadłość niektórych takich knotów jest taka, że mydło, że piana gaśnie. Tutaj jak widać nic się złego nie dzieje. Jest odpowiednia ilość tej wilgotnej piany zgromadzona w knocie. Do trzeciego przejścia jeszcze dużo zostanie. Podejrzewam, że i do czwartego by zostało. Pierwsze użycie pędzelka, zanim ten knot się rozejdzie na boki. Ale nie będę się znęcał nad nim, żeby ten proces przyspieszył, to się samo stanie. Przejście pod włos. John Barber. Przejście pod włos. Zaczepiłem chyba teraz o jabłko Adama. Zaraz zobaczymy, czy skutecznie. O, nic się nie dzieje chyba. Brzytwa w odbiorze bardzo łagodna. Taka jest zaleta tych profili, tych klinowych profili. Zaczepiłem piętą. Pięta jest ostra do samego końca. Tutaj jest też ostre. I dlatego piętą zaczepiłem o jabłko Adama. Często się tu kaleczę. Ale zaraz powinno krwawienie ustąpić. Przejście pod włos. Na szyi. I na brodzie.
Nie mam Aunu, bo mi się kamyk rozbił, więc nie użyję. Musiałbym kupić Aun. Taki w krysztale, w kamieniu. Aun potasowy, który zabezpiecza przed krwawieniem. A chciałem powiedzieć, zanim się dziabnęłem piętą w jabłko Adama, że taki uśmiechnięty profil ostrza daje dodatkowe takie slantowe cięcie, więc ostrze nie porusza się po linii prostej, tylko jest lekko zagięte i te włosy są ścinane też troszeczkę łagodniej. To tak jakbyśmy golili się maszynką slantem. Podobne. Jest to sposób cięcia włosa. To nie jest takie proste ostrze, widzicie? Jest lekko jest zaokrąglone. A jeśli chodzi o wzorowe, takie zaokrąglone ostrza, to są japońskie brzytwy Saito. W tych brzytwach wygięcie krawędzi tnącej jest ekstremalne. I są to też, z tego co wiem, bo nie goliłem się, brzytwy o łagodnym usposobieniu. Ale to są opinie innych ludzi, nie moja. Bo nie miałem możliwości golić się takimi brzytwami, a ta goli mnie pięknie. Bardzo ładnie. Brzytwa jest dosyć ciężka. Nie ważyłem jej, jedynie zapoznałem się z długością ostrza 80 mm. A brzytwa z racji swojego szlifu jest właśnie dosyć ciężką brzytwą. Ale dzięki temu pewnie trzyma się w rękach. Piana, mimo to, że rozcieńczałem ją już ze 2 razy, to mimo to i tak dalej jeszcze zachowała swoją gęstość i dużą lepkość. Więc spokojnie można ją rozcieńczać bez szkody dla właściwości piany. Ostatnie przejście. Ostatnie przejście, pędzelek sobie radzi z tworzeniem piany jak najbardziej. To nie musi być szeroki knot, żeby zrobić dobrą pianę w misce. To już jest, wylizałem wszystko. A tu jeszcze mamy możliwość, zobaczcie, piana jeszcze jest dobrze gęsta, widzicie? I pędzelek spokojnie oddaje jeszcze na jedno przejście. Myślę, że nawet mógłbym dodać, bo piana się zrobiła bardzo mocno gęsta znów. Gdybym dodał wody znowu, a zrobię to przed samym końcem. Zobaczymy, czy jeszcze uda się uzyskać trochę piany. Knot się spisał jak najbardziej przy pierwszym użyciu. Przejście z włosem. Przyjaciele, dzisiaj mamy na dworze przyjemne 37 stopni, a w łazience, patrzę na termometr, 27. Lubię takie klimaty. Proszę. I po zgarnięciu nie zostaje już na skórze nic. Lekka wilgotność, ale o poślizgu tutaj nie ma mowy. Więc tak się kończy trzecie golenie testowe tym mydłem, ale jakże i tak przyjemne. Ze względu na bardzo dobre zaopiekowanie skóry i bardzo dobre zmniejszenie zarostu. Tutaj ochrona, jeśli chodzi o taki przejazd brzytwą, jeszcze kiedy piana jest, ochrona jest bardzo dobra.
Brzytwa bardzo delikatna w odbiorze, ale też zdążyła mnie zdradliwie dziabnąć w grydykę. A, jeszcze miałem Wam pokazać. Tutaj na szyjce nie ma w ogóle ząbków i z drugiej strony ząbków nie ma też. Takiego coś. Żeby tak już pokazać ją w całości dokładnie, z każdej strony goli pięknie. John Barber. Z cyrklem i z przymiarem kątowym na szyjce. To jest punca, to jest znak towarowy, to jest znak firmowy. Ongis stosowany do produkcji tych brzytew. Do oznaczenia producenta. Jeszcze jedna rzecz jest, którą Wam też zapomniałem pokazać, też jest ciekawa. Zaraz powiem. Chwilka cierpliwości, ale jeszcze zrobię tutaj do końca, dojadę. O, takie coś, tylko wypukam blank i już Wam mówię, w czym rzecz. Ciekawa konstrukcja, kiedyś właśnie też tak robione brzytwy. Oprócz tego, że jest uśmiechnięta, to jeszcze ma ciekawą konstrukcję, którą przeoczyłem, a którą warto też pokazać, bo tutaj jest delikatnie, z tej strony jest delikatnie węższa jak przy czole. Jest minimalnie, może nie bardzo to tak mocno widać, ale jest bardziej wąska i tutaj jest też krawędź śniąca wyraźnie uniesiona. Widzicie? Tak właśnie robili kiedyś blanki. Te pierwsze blanki, które były pierwsze blanki produkowanych brzytew i taki szeroki szlif. Taki szeroki szlif to jest clean, proszę Państwa. Brzytwa, którą kiedyś jeszcze nie było takich, nie produkowano tak mocno drążonych brzytew i te pierwsze brzytwy były właśnie takie zbliżone bardzo do klina. Ale przez to, kto wie, może przez to tak długo się zachowała. Co my tu mamy? Jakieś poprawki. Poprawka musi być. Czekajcie, dodałem wody. Zobaczymy, czy ten poślizg z dodatkiem wody no niewiele się zwiększył. Troszeczkę odrobinę, kiedy dodałem wody. Więc lepiej zrobić tak, tak i tak z mydłem. O! Teraz jest lepiej. O, chyba znowu się dziabnęłem. Czy się mylę? W każdym razie brzytwa jest bardzo ostra. Nadawała się do golenia już po wecowaniu. Bardzo dobrze. Pięknie. Pięknie mnie ogoliła. Przyjaciele, do następnego golenia co najmniej jakiś czas upłynie. Nie wiem ile, ale upłynie. John Barber. Przyjaciele. Piękna brzytwa w takim zestawie z mydłem. Voigt. Dobra, nie ma się co wygłupiać. Obetrę twarz nadmiaru wilgoci. Jak zauważyliście, ja po goleniu nie spłukuję twarzy.
bo jak słusznie zauważył jeden z moich widzów, brzytwa dostatecznie mocno tą twarz, ten kosmetyki z twarzy ściera. I tak to, widzicie, mniej więcej wygląda po goleniu. Nie trzeba płukać twarzy, nie ma takiej potrzeby. Podobnie jest u barbera. Co prawda ja do barbera nie chodzę, ale widziałem filmiki, że barber nie bawi się w takie rzeczy jak właśnie spłukiwanie twarzy. Może ręcznik, prędzej tak, ciepły bądź zimny po goleniu. Woda, jak już wspomniałem na poprzednich odcinkach, woda pachnie znacznie mocniej, znacznie żywiej od mydła, ale to moim zdaniem to jest naprawdę zaleta, bo tutaj mamy też, słuchajcie, tutaj mamy też w tej wodzie 3 hydrolaty, dodam jeszcze trochę fajny zapach. 3 hydrolaty, więc to nie jest rozcieńczone wodą destylowaną, tylko to są hydrolaty, to są wyciągi z roślin. Z roślin, które nie tylko pachną, ale też działają korzystnie na skórę. W czaszkę też trochę, żeby zapach utrzymał się trochę dłużej. A zobaczmy, dodam jeszcze trochę do tej piany, co jest w węzełku. Dodam jeszcze odrobinę wody i zobaczymy, czy uda się jeszcze wytworzyć trochę piany z takiej ilości mydła. Mydło jest moim zdaniem wydajne, naprawdę. Sprytny, fajny pędzelek z włosiem, samogi z włosiem ekstra. I to jest to, co zostało nam jeszcze w tym knocie. Taka ilość. Na jedno golenie spokojnie by wystarczyło. Proszę bardzo. Można użyć jako balsamu też, jak najbardziej. Bo tutaj jest maseł w tym mydle dużo. Woda i balsam, zapach będzie trwał na twarzy co najmniej 2-3 godziny. O czymś takim. W osobnych balsamach, patrzcie, widzicie, wsunęło się wszystko, które oferują producenci mydeł. Są podobne składniki jak w mydle. Też są oleje, też są masła. Są woski, na przykład tu jest wosk jojoba w tej wodzie też. Są proteiny jedwabiu, są włókna jedwabiu, jak zapewnia producent Adrian. Tak więc odwiedzajcie Dwa Ostrza, odwiedzajcie myblacksheep.pl i dwaostrza.pl. Więcej będziecie mogli zobaczyć, co tam jest w tych kosmetykach. Tymczasem kolejne golenie będzie z ciekawym sprzętem i z ciekawym mydłem, mam nadzieję. Tymczasem do zobaczenia. Bądźcie zdrowi, subskrybujcie, komentujcie, krytykujcie. Do zobaczenia.